Witam wszystkich na moim kolejnym odcinku. Jak obiecałem, jesteśmy częściej. Dziś pokażę Wam moją siłownię po raz kolejny, ponieważ zrobiliśmy mały upgrade. Przede wszystkim zapraszam tutaj. Toaleta 5 gwiazdek, na ten moment jest siłownia jest 5-gwiazdkowa, ponieważ jest w pełni cywilizowana siłownia. Więc tak, jedziemy. Siłownia została trochę powiększona o 50 m2. Były plany, żeby zrobić dużo większy nowy budynek, ale naszły małe obawy, ponieważ w tym sporcie różnie bywa ze zdrowiem. Budowa dużo większej siłowni jest potężną inwestycją. Ciężko jest przewidzieć przyszłość, więc gdybym włożył bardzo duże pieniądze na budowę nowej siłowni i prawdopodobnie musiał, bądź skończyłbym dźwiganie, pieniądze poszłyby na marne, ponieważ stałby pusty magazyn, jest to wieś, więc ciężko by tu zrobić siłownię komercyjną, mało kto by tutaj przyjeżdżał, więc postanowiliśmy nieco przedłużyć tą siłownię i ostatecznie z 70 metrów zrobiło się 120 m2. Jest to na ten moment wystarczająco do treningu, jest więcej miejsca, więcej przestrzeni. Dołożyliśmy już kilka maszyn, kilka nowych jeszcze dojedzie. Tutaj mamy tank, dostałem do sklepu fitcast.pl, bardzo fajne urządzenie do przepychania lub do ciągnięcia. Kondycyjnie zajeżdża totalnie. Podłogę wyłożyliśmy tutaj matami. Dziękuję firmie Ruptiller za maty na całej siłowni, wygłusza, jest czyściej, więc mamy tutaj naprawdę warunki mega super. Suwnica z Rogue Fitness, bardzo wytrzymała, tutaj spokojnie tonę można zakładać i hula z Iron Rage na triceps, tam na plecy, maszyna. Tutaj mamy rack, hantle ciężkie do strongmana, zestaw różnych gryfów, bardzo ciekawe gryfy. Tutaj mamy też jeden z nowszych, jakie tutaj przybyły. Tutaj jest rack z Rogue Fitness. Cały czas go uzbrajam. Tutaj mamy łapy, które możemy robić na przykład klatę, opuszczamy niżej, będziemy robić plecy, wiosłowania, martwe ciągi, drążek do podciągania. Tutaj haki te wiszące, które same odchodzą do przysiadów. Niesamowita sprawa, ponieważ startujemy z tej samej pozycji, nie musimy się wycofywać do tyłu czy do przodu, więc idziemy typowo przysiadem w dół. Tutaj kilka maszyn cardio, skierk, wioślarz, rower Echo Bike z Rogue Fitness. Niesamowicie zajeżdża, niesamowicie dobry na kondycję. Ci, co już go testowali w swoim życiu, to na pewno wiedzą. Bardzo wymagające urządzenie. Tutaj oczywiście maszyna na tyłek, na dolna część pleców, jak tutaj również. Tutaj mamy endless rope, czyli niekończąca się lina na różnych poziomach. To bardzo często robię, gdy trenuję do przeciągania ciężarówki czy ciągnięcia w siadzie. Fajne ćwiczenie na rozgrzewkę, jak i również na dobitkę pleców. Tutaj mamy zestaw hantli. Wkrótce powstanie nowa półka. Na tą półkę będziemy układać te hantle. Lustra, które dostaliśmy tutaj na siłownię od firmy Wolfglass. Bardzo dziękujemy. Tutaj mamy jeszcze ciężary z Rogue Fitness, które też doszły niedawno. Mamy grubo ponad tonę obciążenia, więc wystarcza to dla tych kilku osób, które tutaj trenują. Dobra, siłownię już widzieliście, teraz czas wziąć się za robotę. Zrobimy lekki trening pleców, będzie to mój pierwszy trening po zawodach, więc będzie naprawdę na małych ciężarach. Poruszamy się, zrobimy martwy ciąg i górę pleców, także zaczniemy od wzięcia odżywki Boogieman przedtreningowo. Nowa wersja Boogiemana, nowy smak. Testujemy. Owoce leśne. Bardzo dobre. Drugi produkt, jaki spożywam na każdym treningu, jest to albo Carbo, albo Fitargo. Jedziemy z treningiem. Dzisiaj dojdziemy do ponad 200 kg, myślę, że może 250. W tych granicach zrobimy kilka ruchów. Nie będę tutaj się przeciążać, ponieważ tego martwego ciągu nie robiłem już chyba z 8, może 7 tygodni, ponieważ odkąd dostałem informację, jakie konkurencje będą na Rock Invitational, skupiłem się głównie na górnym ruchu, ponieważ górny ruch jest u mnie tragiczny i zrezygnowałem z ćwiczenia tego. Cały czas trenowaliśmy górę, tylko i wyłącznie górę, więc teraz na dół przechodzimy, więc bez szaleństw, na spokojnie będziemy uruchamiać. Jeszcze organizm nie jest wypoczęty po zawodach, jestem trochę zmęczony, odczuwam to. Już nie jest ten wiek, jak było kiedyś, że po zawodach przyjeżdżałem i
Znowu jakieś rekordy cisnąłem. Tutaj teraz na spokojnie, aby nic się nie stało. Poczuć ciężar, poćwiczyć, poruszać się dla przyjemności samej nawet, nie? Co do tej konkurencji martwego ciągu, jest to moja najsłabsza strona, także od wielu lat już planuję poprawić. Maksymalny mój wynik, jaki udało mi się w tym ćwiczeniu wykonać w kostiumie, było to 420 kg, lecz to wciąż jest za mało, aby rywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie. Chcę wspomnieć tutaj również, że moje nogi są również słabe na ten moment, ponieważ nie robiłem bardzo długo przysiadów ze względu na operację kolan. Ale jedna z najświeższych informacji jest taka, że dogadałem się z Krzysztofem Wierzbickim, którego już pewnie znacie, z jego niesamowitych martwych ciągów. Ponad 500 kg sumo oraz klasyk, również niesamowicie dobry wynik przy niskiej wadze ciała. Więc razem spróbujemy tutaj wspólnie z naszych sił, aby to ćwiczenie, ten bój u mnie podkręcić do góry. Nawet chociażby o te 10, nawet 30 kg byłoby super. Wiem, że to dałoby od razu dużo wyższe pozycje w ogólnych punktacjach. Także wkrótce prawdopodobnie zobaczycie nas tu razem, jak on postara się wnieść tu jakieś poprawki, jak i dodać ćwiczenia akcesoryjne, które mogłyby tą siłę zwiększyć. Znaczy, patrząc na dzisiejszy trening, to jest w ogóle zastawieniem takim, żeby cokolwiek się poruszać. A jeszcze sporo brakuje do tego, co było, ponieważ na Arnold Classic zrobiłem 376 na wyjściu, a w 2020 pociągnąłem tam 401 dokładnie było, tak? No, także, no inaczej, w kostiumie nie trenowałem bardzo długo, ponieważ nie było w kostiumie zawodów, jak dla mnie. W kostiumie robiłem 420. Na ten moment nie mam pojęcia, ile w kostiumie bym zrobił, więc tak, wiadomo dlaczego, ponieważ no, biegam po operacji. Dalej jednak może ciało jest gotowe, może chcę dźwigać, ale jeszcze głowa się boi. No i mam pewne opory, mam pewne obawy i no, trudno się wraca po kilku razach. Po jednym było dość fajnie, dość szybko. Człowiek szybko zapomniał, nabra pewności siebie. Tutaj potem wszystko się nawarstwiło, problem za problemem i teraz jednak człowiek już nie chce do szpitala już trafiać i nie chce się operować. Dlatego starałem się tak już troszkę spokojnie do sytuacji podchodzić, do sprawy i nic za wszelką cenę. Na spokojnie, nie od razu, bez presji. Odbudujemy to nie w miesiąc, to dwa, nie w 3, nie w 2, to 5, czy tam ten. Z czasem wrócę. Po prostu potrzeba czasu i tego, aby tą głowę jednak odblokować, żeby ona pozwoliła na dalsze jakieś tam dźwigania. Tak czuję się jeszcze nieswojo w tym ruchu, ponieważ no, mówiłem, te kilka tygodni już nie robiłem typowo z ziemi. Ten start jest u mnie taki oporny, czuję to, ale wiem, że tak jak kiedyś było, jak również trenowałem górny martwy ciąg, potem zacząłem robić dolny, było kiepsko, ale już po 2-3 treningach
Wszystko wraca na normalne tory, więc trójka na 260. Zachowawczo wszystko po zawodach wystarczająco. Lecimy z drugim ćwiczeniem. Już teraz z górą pleców. Najwięcej zrobiłem 15 ruchów. Teraz była dyszka. Ale w jakiej waze? 150. Ale to nie są takie podciągnięcia, wiadomo, książkowe, jak tam nad brodę i w ogóle. To są takie lekko kulturystyczne, oszukane, więc do crossfitu to też nie zaliczymy. Po prostu czuję plecy, czuję działanie. Wiem, że można było wyżej to zrobić, ale dla mnie to już jest wystarczająco i to już duży wysiłek. Nie no, jeszcze zrobimy wiosłowanko handlem i rozciąganie zrobimy na plecy. Takie 4 ćwiczonka dzisiaj wystarczająco. Nie za dużo serii, nie za ciężko. Co, regenerujesz się teraz? Tak, jeszcze jesteśmy właśnie w etapie takim, że po prostu mam niecały tydzień zawodów, dlatego na spokojnie, bez żadnego dużego obciążenia. Z 2 tygodnie takie luźne zrobię sobie, żeby trochę ten nawet układ nerwowy odpoczął, ponieważ każdy mój trening był bardzo, bardzo ciężki. Co trening dokładałem praktycznie przez te 6-8 tygodni i już na samej końcówce byłem bardzo, bardzo zmęczony. Dlatego teraz chcę poćwiczyć sobie po prostu dla przyjemności, bez żadnych stresów, bez presji, bez nacisku, delikatnie wszystko, żeby to ciało fajnie funkcjonowało. Bo naprawdę takiego treningu mi bardzo, bardzo brakowało. Nie mogłem na to sobie pozwolić podczas przygotowań, ponieważ oszczędzałem energię na kolejne treningi. Dlatego była sama siłówka, było bardzo, bardzo ciężko. Ale teraz ten czas na to, żeby właśnie zaczerpnąć tego relaksu. Dobra, zrobiliśmy już martwy ciąg, drążek poszedł wąsko, wiosłowanie handlem leciutko, szruksy i teraz zrobię jeszcze rozciąganie na najszersze grzbietu. Przeważnie robię je z wyciągu, używam tego sznurków, również lekko, zakres 12-15 powtórzeń, 2-3 serie, do dzieła. Dobra, to było na tyle. Zobaczyliście mój trening pleców. Co prawda był naprawdę lekki. Wkrótce więcej odcinków. Jak widzicie, rozkręcamy się. Trzymamy w miarę systematykę. Także subskrybujcie mój kanał, komentujcie, oceniajcie. Pozdrawiam Was. Cześć.